Witajcie na moim kanale, witajcie w Walsall Dine and Wine, czyli żryj i chlej. Jedz i pij, stołuj się i winuj. Coś w tym stylu, także zapraszam. Jesteśmy w kraju kwitnącej wiśni. Ten żelando ładny. Walsall. Kiedyś myślałam, że nie utrzymają jego w czystości, Może się po prostu nie czepia. ale ładny. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jemy dużo. Dzisiaj jemy dużo, tanio, bez limitu. Coś, czego w Polsce jeszcze nie ma. Z tego co wiem, jeszcze nie ma takich typowych all you can eat buffetów. Tutaj w Anglii jest tego mnóstwo. Można żreć ile się chce przez 2 godziny. Niestety są limity czasowe. limit czasowy? Tak, 2 godziny. Czasami jest 90 minut, zależy od eventów. Jesteśmy w Walsall, bo mamy najbliżej. Byliśmy tu już nie raz. Ja nie przepadam za taką kuchnią, ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda tutaj u nas w Walsall, bo byliśmy kiedyś w Cosmo, pokazywałem Wam, jak to się dzieje w Cosmo. Jesteśmy tutaj w Walsall, gdzie niby jest troszkę lepiej, troszkę taniej. Zapłaciłem za dinner. Jesteśmy na dinner, czyli jest od godziny 17, bo wcześniej jest jeszcze lunch, który jest troszkę tańszy, ale dinner jest zawsze więcej żarcia. Zapłaciłem za mnie, za Jolę i za 2 piwka 50 funtów 60 pensów, czyli 25 od głowy za żarcia, ile wlezie, i 2 piwka. Także myślę, że nie jest źle. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. W Polsce już są takie restauracje, ale chyba nie za dużo z tego, co sprawdzałeś. Tak, jedziemy do Krakowa niedługo i właśnie chciałem sprawdzić, czy w Polsce coś takiego też jest. ChatGPT powiedział mi, że są 2 restauracje bodajże w Krakowie. Jedna to podaje śniadania, a druga to sushi. W Krakowie. Kraków jest ogromny. Może gdzieś coś jest. W Zielonej Górze kiedyś, pamiętasz, było w Fokusie? A, to było Chciałeś, deka tyle smaku. jadłeś, ale za 100 gramów się płaciło. To nie było chciałeś, ile jadłeś, A to nakładałeś, ile ile założyłeś, chciałeś, tyle no. płacisz, a tutaj jest inne. Ile nałożysz, tyle zjesz. I to nie płacisz od kilograma ani od grama. Jest po prostu jesz ile chcesz przez 2 godziny, więc nie traćmy czasu. Chodźcie. No to mamy tutaj stoisko z sushi. Już tak wyczyszczone troszkę. Tutaj mamy jakieś sałaty. Kuchnia na żywo. I tutaj są właśnie te Indian starters. Mamy papadomy, ryżyk, jakieś fryteczki. Oczywiście pizza. No i hinduska kuchnia jest tutaj. Że tak to wygląda. Tutaj sobie ludzie jedzą. Lokal jest czysty, ładny, pachnący. Zaraz Wam pokażę resztę tutaj dań. Tu jakieś żeberka, roast beef, lasagna wegetariańska. Tutaj macie makarony, można sobie zrobić tutaj, znaczy zrobią Wam taki makaron smażony. No i oczywiście możecie też sobie zrobić noodles, co chyba zaraz zrobię. No i oczywiście dania główne, skrzydełka, wszystko smażone w głębokim tłuszczu tu akurat. To bardzo lubię, seaweed, pyszne. Frytki, nuggetsy, makarony. No jest tego naprawdę dużo. Podejrzewam, że za 25 funtów myślę, że dla każdego głodomora coś znajdziecie tutaj. Jakieś krewetki, makarony, ryżyk w 3 postaciach, chicken curry, sweet chili chicken, chicken black bean sauce, sweet and sour chicken, żeberka, to jakieś wieprzowinka, wołowina, znowu wołowina, no i jakiś tam chicken. Także dobra, będziemy sobie nakładać. No to wziąłem sobie troszeczkę salt and pepper chicken. Tutaj mamy wołowinę w pieprzowym sosie, bardzo lubię, oraz tą wołowinę crispy shredded beef. Fajnie, bo jest wszystko bardzo dokładnie poopisywane, także to jest mega. No i oczywiście, jeżeli chodzi o mięsko, to też musi wjechać świnka. Naczynia są w miarę pełne, jest tego dokładane co chwilkę, więc na pewno jest to świeże. No i oczywiście żebereczko. Ja na razie tylko mięso, no bo czemu nie? Idziemy próbować. Talerz numer 1. Zacznijmy od kurczaczka. Przeleżany trochę już, nie chrupi, ale On jest pod lampami w takich wymarach, nie? Także to nie jest kuchnia, gdzie będzie chrupiło, no bo płacicie tak naprawdę 25 funtów, 20 funtów za wizytę i jecie ile chcecie, co chcecie, jak chcecie. Jest tego mnóstwo, jest tego
Naprawdę, naprawdę dużo. Wybór jest ogromny. Wymieniane jest co chwilę. I o to chodzi, żeby spróbować jak najwięcej tego, nie dopłacając absolutnie za każdy talerz, za każdy gram jedzenia. Po prostu bierzecie sobie co chcecie, ile chcecie i jecie. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że to nie chodzi tylko o to, że to jest miejsce takie, żeby wejść i się nawpieprzać, tylko to jest też miejsce takie, Radosław, że na przykład jeżeli jest większa ilość ludzi, która się spotyka i każdy ma ochotę na co innego, chińszczyznę, Indian albo na jakieś No widzisz, nie sushi, to tak właśnie my z dziewczynami robiłyśmy, bo każda miała ochotę na coś innego, także zdecydowałyśmy sobie przyjść tutaj. Muszę powiedzieć, że w dzień, bo my byliśmy w porze lunchu, wyglądało tu bardzo ubogo. Teraz jest dużo, dużo lepiej. Nie przepadam za takimi miejscami, tylko dlatego, że tutaj, wiecie, nie będę się zachwycał jedzeniem, po prostu zjem coś dobrego, coś, co jest dobrze zrobione, smakuje mi tutaj, jest w miarę świeże, no jest bardzo dobry wybór, ale nie szukam tutaj smaków, wiecie, zachwytu z jedzenia, bo czegoś takiego tu nie będzie, to jest po prostu dobre. Kurczak jest ok, wieprzowinka tutaj ja już spróbowałem, jak Jola mówiła o tych ludziach, nie jest to upieczone do moich lajkości, że tak powiem, to jest boczek po prostu taki z tłuszczykiem jeszcze. No, taki, że ten tłuszczyk jest twardy, pod zębem jeszcze niedobre, ale wołowinka w ciemnym sosie dobre. Ty ogólnie sobie wziąłeś wszystko z sekcji chińskiej. Tu akurat zjem, bo najbardziej lubię tą wołowinę taką właśnie shredded. Pyszne to jest. Pyszne, słodziutkie, bardzo, bardzo dobre. Tutaj mam jeszcze żeberko, które się bardzo fajnie wytopiło. Dobre żeberko. Jeszcze chciałam powiedzieć, na przykład moje ulubione danie jest chińszczyzny, to jest słodko-kwaśny kurczak. W porze lunchowej jest to słodko-kwaśna świnka, bo jest chyba tańsza, czy nie jest tańsza? No co ty? Nie wiedziałem o tym. Nie wiem, czy jest tańsza, czy nie, ale jeżeli właśnie, kiedy, tylko mówię, już byłam chyba rok temu, ponad rok temu, no to w porze lunchowej była tylko słodko-kwaśna świnka, co nie smakuje absolutnie tak samo. Sweet and sour chicken i sweet and sour pork. Dwa różne dania. Faktem sos jest ten sam, ale inne mięso. Dziwne, bo kurczak powinien być tańszy. Nie wiem, o co chodzi. Smakuje mi to, powiem szczerze. Można się tym ładnie najeść. Tutaj chyba nigdy nie było takiego dania, które byśmy odłożyli, bo było niesmaczne. Znaczy takiego... Wiesz, o co chodzi. Nie pamiętam, żebym się tutaj zawiódł jeszcze na jedzeniu. Jest to po prostu dobre. Dziwię się, naprawdę się dziwię, że w Polsce takiego czegoś nie ma w każdym mieście. Dobra, talerz numer 1 uważam za udany. I to bardzo. No ten boczek to takie wiecie, nie do końca, ale cała reszta okej. No to zamawiamy sobie beef ramen. Tak to wygląda. To jest oczywiście sztuczne, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda normalnie. No i oczywiście tutaj macie te peniaki. Tak tu się wszystko tutaj smaży. Na żywo możecie zamówić makaron po prostu smażony z tymi oto dodatkami. To jest wołowina, jakaś świnka, rybka, krewetki, makaron, cebula, kiełki. Ramen. Specjalnie dla mnie. Dodałem sobie tutaj troszeczkę papryczki i szczypiorku, żeby dowalić troszeczkę do smaku. Powiem Ci, bardzo ładnie pachnie. Nie jadłem jeszcze tu ramenu. O dziwo, zawsze waga mama, jeżeli ramen, bo jest nie do podbicia. Rosół, bardzo ciemny. Próbujemy. Bo dodałeś tego paprykowego. O wow. Ale mocny, spróbuj. Bardzo mocny, bardzo... Podjeżdża mi to kostką. No sobie. Taki instant rosół. No to jest na kościach na pewno. Na pewno jest glutaminian sodu w takim miejscu. Nie zacznijmy od Oczywiście, że tam przyprawy będą ale smakuje jak by był na kościach robiony, powiem Ci. bardzo intensywny, esencjonalny, ale no, bardzo ale słony też, też. no. Ale mi się wydaje, że to jest z kostki robiony. Makaron. Dobry ramen. No nie oszukujmy się. Troszeczkę przesolony, ale jest pyszny. Pyszny? Jest pyszny. No powiem Ci, że jak ja spróbowałam tą łyżkę, to naprawdę smaczne to było. A było jajeczko? Różne są. Jest z czyli beefem, mogą jest z sobie jajkiem, wziąć, jest... No zrobią Ci na miejscu. Ja wziąłem sobie z wołowinką. Boję się tej wołowiny. Wiem, że to będzie twarde. Wiem, że to będzie twarde. Gówno wiem, pyszne. Tak? A? Miękkie, rozpadło się. Gdzieś jakaś mucha koło Ciebie lata, co chwilę gdzieś widzę. Niestety, zauważyłem to tutaj, że much jest od cholery. Jest czysto, nie śmierdzi, Tutaj jedna po prostu gdzieś lata. ale bo- jakieś muchy są, no. Ta wołowina, pycha. No rozpływa się w ustach.
dziwne, bo to jest wołowina, którą oni po prostu dodali teraz. To się nie gotowało, to jest po prostu... No ale ona widać, że ona jest spreparowana, czy ona była surowa? Ona była surowa. On to po prostu tam jest surowi wszystko. Daje ten brod, czyli ten rosół, dodaje właśnie pieczarki. To zobaczcie, te pieczarki też one nie leżały tutaj nie wiadomo ile. One nie są ugotowane, wiecie, zleżane. One są po prostu świeże pieczarki dodane do brotu i... Ty powiedziałeś, co chcesz tam, tak? Do tego? Tak, no dobry ramen, no. Chociaż te papryczki słabe, te, co dodałem. Nie kąsa to w ogóle. Takie bardziej pomidorowe, bym powiedział. Znaczy papryczki pomidorowe. No papryka, ale nie kąsa. Szkoda. Dobry ramen, naprawdę dobry ramen. Tam jeszcze można zrobić nudle na świeżo, nie? Widziałam. Wszystko można zrobić. Spoko. Co jest fajne tutaj też, że my wzięliśmy sobie akurat piwko, bo lubimy wypić piwko do jedzenia, a można zamówić na przykład bottomless Pepsi, że płacicie za szklankę i dolewek ile chcecie, tak samo, więc to też jest fajna opcja, zwłaszcza jak ktoś lubi bardzo dużo Pepsi, no bo po co przepłacać za, wiecie, jest fajna opcja, to jest po prostu fajna opcja i to pasuje takiemu głodomorkowi, Głodomorkowi. Tak zdrobniłeś. bo jestem malutki. Czyli ten cały chicken, ale zauważyłam, że zaczynają dokładać jeszcze inne dania. Czyli robi się już później, jest godzina 19:16 i zaczynają dokładać inne dania. Ja już mam dość chyba. Ja też. Jak to? To ci powiem nawet spoko. Ja właśnie lubię, jak ten słodko-kwaśny kurczak jest w tej takiej delikatnej panierce. No. Ja nie lubię takiego zwykłego kurczaka ugotowanego, nie lubię tego. Albo jak jest w takiej, to jest jakiś inny rodzaj właśnie słodko-kwaśnego kurczaka, nie znam się na tyle, bo ja ogólnie mięsczyzny nie jadam. Jak jest właśnie w takiej kulce zupełnie suchej i obok jest tylko słodko-kwaśny sos. Jezu, nienawidzę tego. Chicken balls. Taki chicken balls, no i obok jest słodko-kwaśny sos, a ten słodko-kwaśny sos jest taki typowy, no sama chemia. Także ten spoko, ten lubię. Czyli nie jest wcale takie złe. No i spoko. Na pewno? Dobra, teraz jesteśmy w miejscu, gdzie podają dania indyjskie. Chicken tikka masala. To musi wjechać, bo zobaczcie, to jest taki chicken, który jest w czerwonym sosie. On powinien być z kokosem i powinien być taki słodkawy. Ja sobie troszeczkę tego wezmę. Oraz moje ulubione tutaj musi być lamb balti. Chociaż jeżeli chodzi o owieczkę, to ja wolę jednak lamb rogan josh, ale lamb balti też jest dobre. Do tego jakiś ryżyk. Idziemy szukać ryżyku? Jest ryżyk. Lampola, a ryże inne są z tamtej strony. Co, wezmę tego lambowego ryżu. On jest zrobiony na rosole z owieczki, z jakąś rodzynką i nerką. I mi się wydaje, że tyle mi wystarczy. A spróbuj to, bo chciałem, żebyś to spróbował. Spicy potato. Potato. Dobra, spróbujemy ten. Leży. No i weźmiemy jeszcze tego chickena kawałek. Chicken chick kebab. To jest kurczak. I co tu jeszcze jest? Chicken tikka. No ale Chicken tikka, jadą chicken tandoori, bardzo smaczne. bardzo dobre. Dobra, do tego macie papadomsy, do tego są naan bready. Nie chcemy chlebka naan. No i oczywiście tu są też sosy. To jest idealne właśnie do papadam. Tak, mango chutney i masala, czyli sos, ale to sobie odpuścimy, zrobimy ten. No i oczywiście pizza. Takich mniejszych kawałków pizzy to ja w życiu nie widziałem. Ale też zauważyłam, jest bardzo dużo dzieci, a dzieci to właśnie takie rzeczy jedzą. Pizzę Pewnie i frytki. Tak, i pewnie też dlatego nie jest tego dużo. No, pewnie tak. Dobra, to jest mój drugi talerz. Jedziemy jeść. Ciekawi mnie ten chicken shish kebab, czyli kurczakowy kebab na patyku. Dobry. Bardzo miętowy, bardzo kolendrowy, bardzo wilgotny. No dobry. Chicken tikka masala, czerwony. Dobry. Muszę spróbować podobnie taki jak w Champis. Sos mi się wydaje Bardziej jest- troszkę rzadki, ale się rozpada kurczak. Bardziej, bo to jest noga. Bardziej jest pikantny, mniej słodki. Zupełnie inny. Zupełnie inny, nie? Taki niedociągnięty, bym powiedział. Jest pikantny, ale nie czuć słodyczy tutaj w nim żadnej. No słabo. Nie jest zły, bo mówię, mięso jest mięciutkie. Pamiętaj też, że my nie możemy porównywać cały czas wszystkiego do Champis, bo oni są wymieszani też z kuchnią nepalską. I każdy inny rejon Indii będzie inaczej przyprawiał swoje jedzenie, nie? Dobre to jest, ale zupełnie inny smak. Chicken tikka masala. Co dom to rosół? Znowu? Nie wiem. Dobra. Lamb, czyli owieczka. Czy to będzie twarde?
Miękkie, ale jeżeli chodzi o jakość mięsa, mam wiele do życzenia tutaj. Fajne, pikantne, bardzo pikantne nawet, uwielbiam takie rzeczy, ale mięso ze strząskami, z takimi przerostami, to jest akurat, tu jest dobre, bo to jest takie suche. O, nie. No ale to też jest, Radek, wiesz, coś za coś, nie? Nie płacisz dużo, masz duży wybór. Ale mięso drugiego gatunku bym powiedział. No nie można się spodziewać, że tutaj będzie dobre jakościowo składniki, no nie można się spodziewać. Gdybym zjadł to na przykład w restauracji i zapłacił za to danie 20 funtów, to bym się lekko wkurzył. Bo jednak te przerosty tego mięsa są takie niesmaczne. Owca no, nie jest za chudym zwierzęciem, jeżeli chodzi, no jest to małe zwierzęcie pasone trawą i te przerosty będą w każdym kawałku praktycznie. Ale tu jest tak trochę... Jedno, co mi się podoba w tym daniu, że jest pikantne jak cholera. Jest tak ostre, to jest mój poziom ostrości. W Anglii bardzo popularna jest jagnięcina. Wiecie, owiec jest tutaj pełno. Mało tego, kultura się wymieszała z kulturą indyjską, no bo przybysze, wiadomo jak jest w Anglii. Czyli tej owieczki je się tu bardzo, bardzo dużo. Jola nie przepada, ponieważ jest tutaj taki posmak obory. Tak, nie wiem jak to wytłumaczyć, to po prostu mięso to śmierdzi. Jak się je, zostaje właśnie taki posmak z zapachem, ja czuję zapach. Bo czasami właśnie jak jesz jakieś dania, to czujesz też jakby aromat tego w ustach, wiesz o co chodzi? I ja właśnie nie lubię. Ja wiem o co chodzi, to jest zupełnie inne mięso, to zupełnie inaczej smakuje niż cokolwiek innego. Ja bardzo lubię, ale tak jak mówisz, zdarza się tak, że po prostu tak jak ze świnką, bieknurem, jebie oborą. Często tak bywa, nie wiem czemu, ale tak po prostu jest. A ty, drogi widzu, lubisz jagnięcinę? Ja lubię wszystko. Oprócz małż, to nie było dla mnie. To nie było dobre. Frytka ta z przyprawą, stara, Zrażała. podlampowa. To jest ziemniak, a smakuje jak pasternia. No nie wiem, czy jedliście właśnie pasterniaka. Pasterniak w Anglii jest bardzo popularny. Wygląda to jak pietruszka, ale po upieczeniu jest pyszne. Tutaj powiedziałbym bardziej karton w przyprawach, nie? Bo nie ma tutaj ani chrupnięcia tej frytki, ani środka miękkiego ziemniaka. Jest po prostu karton w przyprawach. Nie za bardzo, no ale wiadomo, to leży pod lampą, to nie jest świeżo smażone. Ryżyk. Bardzo sypki. Ryżyk na rosole. Delikatny. Smaczny. Czuć ten rosół właśnie z tej baraniny. No dobre, ryżyk dobry. My po drodze nie mogłem się opanować Kiedy ty złapałeś to i skrzydełko? złapałem skrzydełko. Ja lubię skrzydełka. Ale na pewno to jest miękkie. Pyszny kurczak. Troszeczkę już suchawy, bo to wiecie, wszystko pod lampami leży, albo w tych bemarach. To nie jest restauracja taka, że wiecie, zamawiacie i oni wam to robią. Nie, robią to w kuchni, wynoszą w bemary, stawiane jest to i po prostu to paruje, schnie pod lampą, albo po prostu odparowuje z tego sos. No, tak to po prostu jest. Nie jest to na świeżo restauracyjnie podawane pod klienta, tylko klient podchodzi i bierze sobie co chce. No ale właśnie tak o tym mówisz, Boże, jak muzyka tutaj naparza. Ale na przykład Radek, przypuszczam, że oni też robią coś takiego jak jedzenie na dowóz. Czyli jeżeli oni robią jedzenie na dowóz i gdybym ja sobie zamówiła na przykład takie danie jak słodko-kwaśny kurczak, którego uwielbiam, który naprawdę mi tutaj smakował, to ja byłabym, powiem Ci, naprawdę zadowolona, bo dobrze to smakuje, ma swój smak, jest okej. No na pewno, tak jak mówiliśmy, nie są to składniki najwyższego pochodzenia i z górnej półki, no ale jest spoko. No, jest smacznie, ale czy przyjechałabym tutaj z Tobą akurat, może z dziewczynami, na jakieś wyjście z pracy niedługo, okej, no bo wiesz, no bo to tak jak mówię, to dla wszystkich potrzeby w jakiś sposób zaspokoi, ale z Tobą a może znowu za 1,5 roku. Tak, to nie jest... Żeby się za tymi smakami właśnie jakoś tak powiem, że stęsknić. Tak, to nie jest miejsce, gdzie stołowałbym się co tydzień, ponieważ ja jestem, wiecie, znawcą kulinarnym, z milionem subskryberów. Właśnie, drogi widzu, subskrypcja, poproszę, dziękuję. Nie odpowiada mi taka, wiecie, taka szybka kuchnia, żeby to jeść co tydzień. Nie. Zjem to raz na miesiąc, gdzie po prostu chcę spróbować masy innych dziwnych rzeczy. Raz na miesiąc? Tutaj byliśmy Przepraszam, raz na rok. Raz na rok może, żeby po prostu nie chce mi się gotować w domu, nie chce mi się nigdzie wychodzić daleko, to po prostu zjem coś na szybko. I nie do końca wiesz, na co masz ochotę. O, to jest właśnie problem w każdym domostwie. Mógłbym powiedzieć, że
pytacie się żony, co na obiad, jakby było takie danie nie wiem, albo ty wymyśl, to by było najlepiej sprzedawane danie w każdej restauracji. Ale tak jak mówię, to jest miejsce, gdzie można się po prostu odchamić raz na rok. Dosyta różnymi daniami, nie martwiąc się o rachunek tak naprawdę, bo jest zapłacone raz i jesz ile chce. No i oczywiście deserki, jest tego mnóstwo. Tutaj macie owoce. Gdzieś tu powinny być lody jeszcze, ale nie wiem. No i jest maszyna do lodów. Oczywiście macie też tutaj topery i sosy. No oczywiście fontanna czekoladowa. Talerz numer 3, ostatni, bo naprawdę najadłem się. O dziwo. A nie jedliśmy cały dzień ogólnie, żeby tutaj przyjechać i zjeść. Znaczy, Właśnie. później zdecydowaliśmy, ale nie jedliśmy. Mi się wydaje, że to pogoda po prostu. Nie chce się jeść. Jest Nie duszno. chciało się jeść, jak było gorąco, a nie jest duszno teraz, jest chłodno. Dzisiaj było duszno. Już to było, jak sprzątałeś w ogrodzie. No tak właśnie, posprzątałem w ogrodzie i stwierdziłem, że nie będę gotował, nie będę nic zamawiał, nie będę nigdzie jeździł daleko, zjem po prostu to, co jest tutaj. No i dobra, lody. Boję się tych lodów. Powiem Ci tak, byłem w deserach i otworzyłem lodówkę, chciałem tylko spróbować profiterolki. Wiesz, chwyciłem te szczypce jak dr Zoidberg i twarde jak cholera. Profiterolki. A myślałam, że szczypce twarde. Nie, profiterolki strasznie twarde, czyli leżą w tej lodówce już dość długo, więc odpuściłem sobie. Lodzik z czekoladą, z fontanny, żeby nie było. Lody, wiecie jakie lubię? Bez grudów. Komuna. Mleko w proszku z wodą. No dobre, takie powiem Ci. Wiadomo, że to nie jest śmietana, to jest mleko w proszku po prostu. Wodniste. Creamy, że nie ma grudów. To czekolada niedobra. Ta czekolada w ogóle. Dzieci tam maczają nie wiadomo co, paluchy i tamten, więc troszkę mnie obrzydzają takie, wiecie, takie bemary i to wszystko. Ale o tym nie rozmawiajmy. O tym się nie rozmawia, bo to zniechęca na kolejne ale mówię, no, raz na rok, żeby tutaj przyjść i zjeść dużo innych różnych rzeczy, jak najbardziej, ale żeby tak co tydzień nie. Bardzo kakaowa. Kakaowa, no. Bardzo. Thank you. Bardzo kakaowa, a to nie jest złe wcale, ale lody nie są złe. Są wodniste, są z proszku, ale nie ma grudów. Grudek też nie ma. Okej, nie będę tutaj oceniał od 1 do 10, bo to nie ma sensu kompletnie, bo to nie jest coś, co ludzie mogą polecać. Przyjdźcie, nawpieprzajcie się, idźcie do domu szczęśliwi. Tyle. Jeśli mieszkacie w okolicy, dajcie znać, czy byliście tutaj może, czy byliście w Cosmo, na przykład, gdzie też nagrałem filmik. Co wolicie? Ja chyba wolę Cosmo. Chociaż w Birmingham byliśmy kiedyś, jaka to była restauracja? Napiszę Wam, tam czekaliśmy dość długo na stolik i powiem Wam, że tam był wybór po prostu ekstremalny. To była jedna z lepszych restauracji w Birmingham, jeżeli chodzi o właśnie takie bufetowe żarcie. Także dajcie znać w komentarzu, czy byliście, czy zamierzacie przyjechać, czy smakuje Wam taka kuchnia, czy wolicie normalną restaurację, a może wolicie po prostu kebaba i czy spotkaliście się w Polsce właśnie z takimi miejscami, bo ja spotkałem się raz w życiu, Deka Smaków w Zielonej Górze, gdzie dania na kilogram. Także dzięki za oglądanie. Nara.